Firmę Nvidia kojarzy chyba każdy. W końcu to oni odpowiadają za rozpowszechnienie najróżniejszych technologii, które sprawiły, że gry wideo wyglądają fenomenalnie. Kiedyś Nvidia Physics czy Hairworks, a teraz sprzętowe wsparcie dla ray tracingu dające wrażenie realistycznego oświetlenia. Są też rdzenie Tensor wykorzystywane nie tylko przez technologię DLSS wspierającą ray tracing, bowiem znajdują zastosowanie także w programach profesjonalnych, a zatem nie tylko w grach. Jednak czy wiedzieliście, że zaraz obok tych zmieniających zasady gry technologii jest cała masa innych super ciekawych funkcji, o których być może nie mieliście pojęcia? Może nie skorzystacie z nich do odpalenia Cyberpunka w 4K na ultra, ale za to niesamowicie ułatwiają one pracę kreatywną. A jako że mamy teraz okres świąteczno-noworocznych wyprzedaży, to może właśnie jest idealna okazja, żeby pomyśleć o nowej karcie graficznej do gier i nie tylko. Zaintrygowani? Oglądajcie najnowszy odcinek na kanale Technostrefa. Musicie wiedzieć, że ten film powstał przy współpracy z marką Nvidia. Za platformę testową do przygotowania tego materiału posłużyła nam karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3070 z 8 GB pamięci wideo RAM na pokładzie. Ta działa w oparciu o architekturę M3 i oczywiście wspiera wiele najnowszych rozwiązań i technologii, które Nvidia oferuje swoim klientom. O obecności rdzeni RT odpowiedzialnych za ray tracing nie muszę chyba specjalnie wspominać. W końcu jest to flagowa technologia, która za sprawą specjalnych fizycznych rdzeni na karcie graficznej jest w stanie wyliczyć i wyrenderować realistyczne oświetlenie w czasie rzeczywistym. Takie coś jeszcze kilka lat temu nie śniło się nawet deweloperom, a teraz praktycznie każdy może mieć to na swoim prywatnym komputerze, który wcale nie musiał być wyniesiony z agencji kosmicznej. Jednak, tak jak już wspomniałem we wstępie, karty graficzne Nvidia GeForce RTX można wykorzystywać na wiele różnych sposobów, nie tylko w grach. Po połączeniu takiej karty ze specjalnymi sterownikami Studio, a nie jak to zwykle ma miejsce Game Ready, zyskujecie niesamowitą stabilność działania, która niekiedy idzie także w parze ze wzrostem wydajności w najróżniejszych programach, czy to do obróbki grafiki, czy też renderowania, montażu filmów, a nawet streamowania. Jednak, żeby nie być tutaj gołosłownym, to posłużę się kilkoma praktycznymi przykładami, które nieco lepiej zobrazują Wam, o jakich faktycznych korzyściach tutaj mowa. Zacznę od grafików. Do dyspozycji mają oni całą gamę najróżniejszych programów, zaczynając od takich klasyków jak pakiet Adobe, przez aplikacje do obróbki zdjęcia, kończąc na modelowaniu 3D i renderowaniu. Jest tego całkiem sporo i nie ma co ukrywać, że przy każdym z tych zadań odpowiednio wydajna karta graficzna to po prostu coś, co ułatwia robotę i to w znacznym stopniu. Za sprawą akceleracji sprzętowej takie programy jak Adobe Illustrator, Photoshop czy Lightroom są w stanie przetwarzać grafikę nawet kilkukrotnie szybciej w porównaniu ze zintegrowanymi układami graficznymi. Oczywiście to, na jakie przyrosty wydajności możecie liczyć, zależy w pełni od tego, jakim sprzętem aktualnie dysponujecie. Jednak patrząc na testy, które udostępniła Nvidia, możecie liczyć na ponad 5-krotnie szybszą pracę w Adobe Lightroom w porównaniu do jednego z najwydajniejszych układów Intela poprzedniej generacji. Ale to oczywiście nie wszystko. Jednym z elementów Nvidia Studio jest Nvidia Canvas, czyli bezpłatne narzędzie wspomagające pracę kreatywną. Nvidia Canvas wykorzystuje sztuczną inteligencję i dziecinnie prosty interfejs do tworzenia niesamowitych grafik, które mogą Wam pomóc ruszyć do przodu z projektem, w którym trafiliście na blokadę twórczą. W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że Nvidia Canvas przerabia zwykłe bazgroły w niesamowite zdjęcia rodem nie z tego świata. No i jakby tego było mało, zawsze można je później wyeksportować bezpośrednio do Photoshopa. Nie inaczej jest w przypadku grafiki 3D i renderowania. Ta jest co do zasady znacznie bardziej wymagająca od dwuwymiarowych obrazów, co jest w sumie logiczne. Jednocześnie, skoro mowa o kartach graficznych, które w zasadzie zostały stworzone do generowania trójwymiarowych obiektów w przestrzeni, to takie zadania powinny być dla nich bułką z masłem. Jeżeli kiedyś próbowaliście swoich sił w Blenderze, to wiecie, że przy bardziej skomplikowanych projektach ten program potrafi zażądać ogromnej mocy obliczeniowej. Podobnie jest zresztą przy programach firmy Autodesk. I nawet jeśli takiej ogromnej mocy obliczeniowej te programy zażądają, to mając kartę z serii RTX
możecie być spokojni. W przypadku Blendera karty graficzne Nvidia GeForce RTX są nawet 10-krotnie szybsze w renderowaniu niż gdyby robić to na procesorze ze zintegrowaną kartą graficzną. Dla pakietu Autodesk jest to około 7-krotny przyrost, który robi także ogromne wrażenie. Blender, jak i inne programy do obróbki grafiki 3D oferują możliwość renderowania. Niektóre mają własne narzędzia do renderowania, ale mogą wykorzystywać także zewnętrzne programy. W tym miejscu wkracza na przykład V-Ray, czyli silnik do renderowania, który jest w stanie wyświetlić praktycznie fotorealistyczną grafikę. Co więcej, V-Ray do swojego działania wykorzystuje także silnik Optix, który stworzył nie kto inny jak właśnie Nvidia. Ten jest stosowany do realistycznego rysowania promieni światła i za sprawą rdzeni CUDA pozwala także na skrócenie czasu renderowania o kilka, a czasem nawet kilkanaście procent. W każdym razie renderowanie, szczególnie z naciskiem na maksymalny realizm, z uwzględnieniem najdrobniejszych niuansów, odbić i refleksów, to niesamowicie trudne i wymagające sporego zapasu mocy zadanie, nawet dla statycznej sceny, nie mówiąc już o animacjach czy wizualizacjach. W tych zadaniach karty Nvidia GeForce RTX wspierane przez sterowniki Studio są nawet 6-krotnie szybsze niż przeznaczone głównie do pracy kreatywnej komputery z logiem nadgryzionego jabłka wyposażone w procesory M1 Max. W tych sytuacjach potężna karta graficzna przestaje być już jedynie przydatną pomocą, a staje się niejako w pewnym sensie wymogiem. No chyba że czasy renderowania liczone w godzinach albo nawet dniach zamiast w minutach niespecjalnie komuś przeszkadzają, ale takich osób jest raczej mniej niż więcej. Oczywiście w tym miejscu nie mógłbym zapomnieć o tym, z czym mamy do czynienia praktycznie na co dzień, czyli o montażu wideo. Takie pakiety jak Adobe Premiere Pro czy DaVinci Resolve wykorzystują możliwości upakowane w kartach graficznych Nvidia. Rdzenie CUDA, sprzętowy encoder NVENC to technologie, które pozwalają na szybki i przyjemny montaż wideo. Podobnie sprawa wygląda z renderowaniem materiałów. Po odpowiednim ustawieniu aplikacje te nie wykorzystują programowych rozwiązań obciążających procesor, a korzystają ze sprzętowej akceleracji, dzięki czemu wszystko dzieje się nawet o 50% szybciej i to w zestawieniu z komputerem giganta z Cupertino z układem M1 Max. Encoder NVENC ma jeszcze jedno zastosowanie, które w ostatnim czasie mocno zyskało na popularności. Mam tutaj na myśli prowadzenie transmisji wideo. W połączeniu z takimi programami jak OBS Studio, Streamlabs czy Twitch Studio możecie transmitować gry albo nawet dzielić się swoją pasją choćby do obróbki grafiki bez uszczerbku, co najważniejsze, dla wydajności. To niezwykle ważne, zarówno w momencie, kiedy streamujecie grę w maksymalnym klatkarzu, albo kiedy streamujecie program do obróbki zdjęć czy renderowania fotorealistycznych obrazów. Nie chcecie w końcu, żeby cokolwiek wam się na tym komputerze zacinało, a w szczególności program czy gra, na której aktualnie pracujecie lub którą pokazujecie swoim widzom. Wszystkie te technologie, o których wam dzisiaj wspomniałem, oraz oczywiście sam Ray Tracing wraz z DLSS zbiegają się w jednym punkcie, jakim jest Nvidia Omniverse. Niezwykle enigmatyczna nazwa, a co pod sobą kryje? Jest to specjalna platforma, która pozwala na wirtualną współpracę i tworzenie niesamowicie dokładnych i działających w czasie rzeczywistym symulacji. Wyobraźcie sobie taki przykład, pracujecie w jakiejś firmie albo nawet wspólnie ze znajomymi nad jakimś modelem czy wizualizacją właśnie do pracy albo na studia, albo po prostu hobbystycznie. W klasycznym scenariuszu musielibyście wymieniać się tymi plikami nieustannie, przesyłać za pomocą najróżniejszych serwisów, a to zabiera masę cennego czasu i jest po prostu denerwujące i niewygodne. Tutaj rozwiązaniem jest właśnie Nvidia Omniverse, która pozwala na pracę nad tymi samymi plikami przez kilka osób i to w tym samym momencie. Platforma łączy nie tylko pracowników czy ludzi z pasją, ale wiele programów, które wykorzystują oni na co dzień. Co więcej, za sprawą specjalnego narzędzia Viewport nie musicie tych programów mieć nawet zainstalowanych, aby uzyskać dostęp do plików, nad którymi pracujecie. Więc to narzędzie jest naprawdę ciekawe i myślę, że jeżeli jeszcze go nie znaliście, to musicie się nim zainteresować. Dajcie koniecznie znać w komentarzu pod tym filmem, do czego wy wykorzystalibyście kartę graficzną Nvidia GeForce RTX. Czy byłyby to gry, a może właśnie macie jakieś hobby, z którym wasz aktualny sprzęt sobie niespecjalnie radzi, albo musicie właśnie wymienić kartę graficzną w związku na przykład z pracą, którą wykonujecie. A w opisie pod tym filmem jak zawsze znajdziecie wszystkie linki do karty graficznej, o której dzisiaj mówiliśmy. Sprawdźcie także nasz inny odcinek, w którym opowiadaliśmy o lampkach choinkowych sterowanych smartfonem, a tymczasem trzymajcie się, pa pa!